Witam hodowców i hodowczynie. Dzisiaj nagramy filmik, dalszy ciąg pierzenia. Gołąbki się fajnie pierzą, tak jak mówiłem, ja nie przeszkadzam gołębiom, jak się pierzą, nie sprzątam, jedni może to skryty gołąb, drudzy albo nie. To nie jest jakieś tam moje lenistwo, że odpoczynek po sezonie, bo cały czas sprzątam, ale teraz naprawdę od kilku lat zauważyłem, że te gołębie, jak się naprawdę nie przeszkadza, jak oni się tak pierzą się fajnie. Temu zostało jeszcze tylko ostatnie do wyrzucenia pióro. Wyrzuci, jakoś tak pokrywę ładnie spierzył. Super, elegancko. Bardzo jestem zadowolony. Są po badaniach, są bardzo zdrowe. Nic im nie dolega, nic nie mają, żadnych pasożytów, nic. Jakichś tam dziwnych chorób też nie. Dbam o to. I powiem wam, że przy tych właśnie, bo mnie to strasznie mierdzi, że to jest nieposprzątane, bo ja się kogoś posłuchałem, żeby ktoś mi kiedyś powiedział, żebym tak robił. Strasznie mnie to mierdzi, ale powiem wam, że no wiadomo, że o te pojemniki, o karniki trzeba mocno dbać i wtedy chyba może to też dużo pomaga. No używam tych produktów, których mówiłem wcześniej, których używałem cały czas. Patrzcie, cały czas zostają. Eleganckie są. Kąpię je 2-3 razy w tygodniu. Kąpię tyle, ile jak Widzisz, że są brudne? Nie, kiedy mi się chce, wiesz, wchodzę do gojemnika, patrzę jakoś tak ten i kąpię, jak słoneczko przyświeci, ale ja zauważyłem, że najlepiej one się kąpią, jak deszcz pada. Tak? No? A wtedy je trzeba kąpać? Pełniutkie są, takie miękkie, twarde, super, naprawdę pierzenie jest super. Tu są gołąbki już przebrane, to jest z tych, co zostało tam chyba 16 rocznych samców, 2 usunąłem stąd, no bo one tam nic nie robiły i tak jakieś niedołężne były. Coś takie cały czas jakby coś im dolegało, to ich usunąłem. Zostawiłem te, dołożyłem tu kilka roczniaków, jest tu ich 24. Na przyszły rok naprawdę się już nastawiam, ten i tamten rok taki budowałem sobie tak stado, potem po stracie, po 19 musiałem, tam straszne straty wtedy miałem. Katastrofalny lot mieliśmy. A co to był za lot? No, mieliśmy taki lot maraton, tam chyba z 15 sztuk położyłem najlepszych swoich gołębi. Praktycznie, zwróciło mi tylko 3 czy 4. Tak? Tak, to był 2019 rok, mieliśmy okręgowy lot. 700 i no to wypuścił nam te gołębie tam do okręgu, no może mało trochę wtedy miał doświadczenia, nie wiem, ale nie mam do niego pretensji, bo mogłem nie wkładać, nie? No ale trzeba było walczyć, walczyłem wtedy naprawdę grubo, bo tam dobre wyniki szły. No i takie gołębie położyłem, że do dziś brakuje. no do dziś ich brakuje. No żebyś wiedziała, przez 2 lata nie mogłem, tak, i to nie jest śmieszne, naprawdę tych gołębi brakuje. Zostało mi tam ich z 5 czy 6 takich super, mi wtedy przyleciało, bo ja miałem wtedy bardzo wyrównane stado, miałem 30 ponad gołębi takich, wszystko praktycznie równe było, równo szły. I ich brakowało i w tym roku i w tamtym widzisz, wystrzały były loty jakieś pojedyncze, nie było tej ciągłości. Wyszedł ci jeden lot, 2 ci nie wyszły, nie? Czekaj. 2 ci nie wyszły, nie? I później jeden lot wyszedł, 2 nie wyszły, nie? I to trzeba, bo musiałem odbudować te stado delikatnie, bez nerwów, bez niczego. No wiadomo, że człowiek jak już leci, to zaraz by chciał nie wiadomo co nas zdobywać, nie? Roczny gołąb z tego roku. A go też tak trzeba radę za ogon powiesić? Nie, to nie wszystkie gołębie. Nie wszystkie gołębie, to jest tylko linia, tych co tak się dają, to jest tylko linia tego właśnie Mikeja mojego. I on mi co roku wydaje takiego gołębia, który go właśnie tak trzyma, też skrzydła, wszystko zebrane, nie wiem czy to A pokaż go jeszcze raz. tam pokażę później samicę, bo to jest też właśnie z linii Mikeja. I on też tak się widziałaś, no pokazałem na samym początku, no. Znaczy to dużo jest tych gołębi, jest tutaj chyba z 6 tych samców, czy 7 to teraz. Teraz to z 8 będzie, bo to jest też 2-letnie gołębie, z tamtego roku zostało po Mikeju 3. 3 zostały. No ale patrz, nie wszystkie jeszcze są wypierzone. Nie, one się pierzą. Zobacz Tak właśnie tego było. Zobacz jak one się pięknie trzęsą, drżą całe, zdrowiutkie są tak, że głowa To boli. dobrze, że domu? Bardzo dobrze. A nie, że zimno im? No co, gdzie zimno, no co ty, one teraz mają najtrudniejszy okres i teraz właśnie trzeba jak najwięcej miłości wszystkiego włożyć w to, żeby im się... No tak, miłości, czułości. Im wszystkiego trzeba dać, one muszą mieć wszystko i one nie mogą się denerwować, nie wolno im przeszkadzać, nic. Ale to co, całujesz je? Czy co? No pewnie, Jak im ja je dajesz kocham. miłość? Ja je kocham. Pokaż jak im okazujesz. No pokaż. No normalnie. No kocham, no. Jak? Go kochasz? Pokaż. O bo. I one wtedy muszą się wypierzyć dobrze, bo to jest ich pokrywa. To co one teraz nakładają, to jest Natalia,
W przyszłym roku, te widzisz, te pióra super wypierzone, to jest w przyszłym roku, to są konkursy tych gołębi. Ta nosówka zdrowa, wszystko, że one nie chorują, a teraz są najbardziej podatne na choroby. Jakby coś było, to one by chorowały, zobacz. I one, to jest jego garnitur, który on mu jest teraz potrzebny. I to w tym roku, ludzie niektórzy tego nie rozumieją, odpuszczają, jak ja słyszę i czytam nieraz komentarze, że on teraz musi odpocząć od gołębi, bo napracował się przy tym. Przy sezonie, napracowałeś się, ale właśnie, drogi hodowco, odpoczywasz wtedy, jak te gołębie przylatują, a teraz ciężko zasuwasz przy tym, żeby one miały czym w przyszłym roku Cię cieszyć i czym się pocieszyć, żebyś się cieszył z tego, jak one wracają. I jak teraz zaniedbasz to Ty możesz kupić najlepsze produkty świata, możesz nie wiadomo co im zrobić, jak to mówią, że nawet tyłek miodem i złotem możesz im wysmarować, to nic z tego nie będzie. Nic. I dlatego niektórzy właśnie źle robią, a później ja likwiduję, bo nie ma sensu. Na młode to jest inna jazda, na młode to jest inaczej się szykuje. Te gołębie szykujesz, jesteś w euforii, bo napalony jesteś na loty. Dobra, to na młode, ale stare gołębie, chcesz być mistrzem na stare i chcesz być mistrzem. Chcesz lecieć dobrze, to musisz o te stare gołębie bardzo mocno dbać. Właśnie sezon się zaczyna jak ostatni lot. Jest koniec ostatniego lotu. Niektórzy lecą na sucho, ja lecę na przykład na sucho. Czekaj. No ja ci tak znikam w tej kamerze. Ja lecę na sucho na przykład tymi gołębiami. To, że ty znikasz, to nic, głos znika razem z tobą. Lecę na sucho tymi gołębiami. Ale Bogan jeszcze ostatnio już wyrzuca. Lecę na sucho tymi gołębiami i Dobra, to powiedz wszystkim, co to znaczy lecę na sucho. No na sucho to wiedzą, nie wychowuję młodych przed lotami. Te gołębie nie wychowują młodych i mi później bardzo zależy na tym, żeby ten gołąb, te gołębie miały jeszcze tą więź takie do gniazda, bo to roczne gołębie, czy dwuletnie, to daje im wychować młode, to widziałaś, jak chowały te młode tutaj, aczkolwiek to mi tak nie za bardzo, bo to przedłużyło trochę, ale to jest wszystko ok, wychowały tak do piórek, później pozabierałem, powrzucałem tam pod inne gołębie, no i naprawdę ekstra. Śliczny ptak. Co to jest za ptak? To akurat jest gołąbek. To jest Przemusia Jędrzejczaka. Gołąb. Piękny gołąb. Z jego akurat nie Menteno, pani tego Helena, tylko to jest Choromansy. Z Choromansów. Hojmansów, tak? Choremans. No, Choremans. Dobra. To jest z jego gołębi. Czekaj, uważaj, bo znika. Fajnie, pierzą się elegancko. Ale niektóre są bardziej wypierzone, niektóre nie, ale mniej. wszystkie ten akurat ma 3, ale teraz Ale to nie, ja złapałem patrzę kilka. na szyję. Nie, no to pokrywa, nie? O tu, na pokrywa, szyi. to zrzuca te piórka, pokrywa A ten całe. w miarę ma, ale niektóre No bo one są niektórych takie, się pokończyły pierzenie. Już pierzenie, Boże. Te na szyi tak już się biorą. A Zobacz, to idzie jakie w dół, tak? Od tak, góry? tak. No nie wiem, no pierzą to wszystko, no jak jest wszystko ok, Ja też nie to sobie wiem. pierzą. Węże chyba od góry. Jak się kąpią, to później mają cała, ale zobacz, jakie one piękne kardynały. Co mają? Kardynały na szyjach tych, A zobacz, co jakie to mają, znaczy? widzisz, jak chodzą, no takie te odcienie, widzisz jakie mają odcienie na szyjach? Inne kolory się mienią. Słońce. Purpura. Jakie słońce? No. Nie no, słońce się odbija i tak słabo widać to zbliżenie. Purpura, idziemy tam, Dobra. nie przeszkadzamy. Tak, zaraz wracamy. Ale powiem, że robił mi Piotrek to i fajnie mi to ciągnie do góry. A co to wentylacja No taka, myślałem, tak? że będzie bałem się trochę, że będą przeciągi, to nie ma żadnych przeciągów. Elegancki golnik zrobił. Piotruś elegancki golniczek zrobił. Zachodzą. Czekaj, Dobra. daj jeść, bo one jeść nie mają. Ja dalej, czy to są roczne, czy stare gołębia cały czas ich karmię w miseczkach, nie? One mają, bo one mają... Łyżeczkujesz, no. Znaczy ja wiem, czy to jest łyżeczkowanie, to... No jest to, bo ja to daję łyżką, no nie będę tego nasypywał. Ale one nie mają tak, że to jest na wymierzone, czy coś. Ja im daję, widzę tak jak ile dany gołąb w danej celi zjada, jeden dostaje więcej, drugi mniej, tu akurat nie jest do końca. I one sobie jedzą, nie biją się, nie szarpią. Niektórzy mówią, że lipa, bo nie walczą o jedzenie. Ja nie chcę, żeby one walczą, one mają walczyć u mnie o gniazdo. To jest ich cele.
cele, domy. I one sobie siedzą, jedzą, wypuszczam je. Nie wyganiam ich z gołębnika teraz, bo jaszczą gania, ale wypuszczam je. Te, co chcą wychodzić, to sobie tam parę okrążeń zrobią i wchodzą, nie? Ja odkąd zacząłem je wypuszczać, nie mam problemu też właśnie z tymi obwisłymi skrzydłami. Jak nie wypuszczałem, trzymałem do całą zimę, zamykałem gołębie po locie, zasłem, tak? Gołębie po locie zamykałem. No, wróciłam. Jak gołębie po lotach zamykałem i nie wypuszczałem ich, to miałem zawsze problem, że mi 3-4 sztuki siadały i jak wypuszczałem je na wiosnę, zacząłem je oblatywać, to mi siadały i to obwisłe skrzydła, nie? I powiem wam, że odkąd zacząłem wypuszczać całą zimę te gołębie, to już chyba ze 3 lata tak robię. Nie mam w ogóle z tym problemu, no tylko jaszcząb, nie? No jaszcząb widziałeś w tamtym roku co robił, nie? Ciął niemiłosiernie, mam nadzieję, że w tym roku tak trochę odpuści. Ale wypuszczam, nie gania ich. I ja ich też tak mówię, nie wyganiam ich na siłę, tylko te co są, czują się na siłach, wylecą parę okrążeń i wchodzą, nie? Ale są 3-4 razy w tygodniu, do 5 razy w tygodniu jak jestem, to ich wypuszczam. Tak teraz jak padał deszcz, czy coś było mokro, to ich nie wypuszczałem, bo mi ich szkoda było, nie? Bo to wiesz, jakie mokro. Ciężkie by były, by dało łatwe do złapania. No chodź. Idą jeść. No idę, ja się boję. Widzisz jak godno swoje cele? Widzisz? Każdy do swojej celi. Chodź. Chodź. Tylko roczne te młode gołębie poprzyrzucałem w tym roku, że to co roku robię i ja nie mam problemu z tym, że one się nie zobaczą. One się boją teraz, że się nie przyzwyczajają czy coś. No one się przyzwyczajają do jedzenia w tych miseczkach. Idziemy tam. No i tutaj tak samo. Tutaj dorzuciłem też chyba ze 4 roczne. Też się uczą. Tu będzie ich 11, bo tego jednego samczyka 69-26 przeniosę do rozpłodu, jednak przemyślałem to i ten gołąb pójdzie do rozpłodu i zostanie tutaj 11 samców. 11 samców. Tam będą samice, gdzie są. Najważniejsze właśnie o to jest, żeby teraz zadbać o nie, tak jak mówię, muszą być mega zdrowe, nie? Muszą być, bo one są podatne teraz na wszystkie choroby, to jest taki ciężki okres dla gołębi, nie? No właśnie, jak już jesteśmy przy tym, to ktoś się pyta, jak gołąb ma katar, to poradzi sobie z tym sam, czy mu jakoś pomóc i jak już to czym najlepiej i tutaj od razu zaznacza, że nie chce antybiotyków. Słuchaj, no ja kiedyś miałem takie sytuacje, że jak miałem tam u mamy gołębie, to miałem cały czas gołębie moje miały katar. Takie, katar, chorowały mi, różne takie dziwne choroby miały. Nie mogłem sobie też tam z tym poradzić, bo leczyłem. Weź, najpierw zobacz, czy wszystko w gołębniku jest w porządku, czy nie ma przeciągów na gołębniku, czy nie ma wilgoci na gołębniku. Gołębie nie lubią wilgoci, jak napada deszczu i gołębnik naciągnie wilgoć i spadnie ta wilgoć, podejdzie wilgoć gdzieś do 70-80, to tego nie lubią. Gołębie lubią tak między 50 a coś, 50 a a 60. sprawdzasz? Mam ten do sprawdzania, Boże, jak to się nazywa? Nie wiem. Jakiś miernik jest? Tam, nie wiem, Jezus, wyciągnął z głowy. No i ale najpierw z gołębniku. Zrób gołębniku, żeby nie było przeciągów, nic. Żadne zwierzę nic nie lubi żadnych przeciągów, tak samo gołębie. I od tego bym zaczął, a później bym poszedł, jakbym tutaj by to nie dało rady, to bym poszedł, wziąłbym tego gołębie i poszedłbym do lekarza, do weterynarza, nie? Nie ma co leczyć na ślepo, nie ma, że ja ci powiem, że daj to czy tamto. Każdy inaczej to robi. Ja już też nie słucham, też kiedyś tam byłem mądrzejszy od niektórych, słuchałem jakichś dziwnych rzeczy, leczyłem różnymi. To nie ma sensu. Najpierw musi być zdrowy gołębnik. Gołębnik może być nie wiadomo jaki, nawet i kartony mogą być gołębnika. Oby on był zdrowy, pasował gołębiem, gołębie się w nim dobrze czuły. Ale chodzi o to właśnie o te zlikwiduj, na pewno możesz mieć, podejrzewam, że masz przeciąg gdzieś na gołębniku i ten gołębie gdzieś, czy ten gołąb akurat gdzieś siedzi, tylko on będzie uciekał, że musi być przeciąg gdzieś większy i po prostu dlatego mają, a leczyć to mówię, no najpierw od gołębnika, a później jak nie będzie to skutku, to do weterynarza, weterynarz sprawdzi, bo to różna może być choroba, nie musi być akurat jakiś ten. Ale miałem też, jak młode wypuszczam, to mam często, że tam jest 5-6 ma katar, to ja je po prostu usuwam. Jak to? No mam gołębie, że na przykład mam 70 młodych jest odsadzonych i 5 ma wiecznie cały czas te same gołębie mają katar, nie?
Bo często się zdarza i ta nosówka jest czarna i jadę po prostu gołębie losowo. I może też, nie? Dlatego czekam złapać tego gołębia. Zobaczcie. Co to za gołąbek? Rocznik. To jest akurat syn Mikołaja. O, to on też tak potrafi Nie. wisieć? Akurat ten nie. No, to nie, tylko niektóre tak potrafią. Tak, właśnie to jest, że ja mam tylko... Gdzie tam? Ja mam, Ale to one tak same? no sam mam kilka takich, że są tak poskładane, że są tak idealne gołębie w ręku, we wszystkim, że są normalnie na ten. I on tak mi daje z tych gołąbków. Co roku mi daje takiego jednego. W tamtym roku taką samiczkę dałem swojemu koledze Marcinowi Pawlakowi, którego pozdrawiam. Taką samicę też. I zaraz wam pokażę tą samiczkę. To w tym roku też dała, nie? Dał. No dobrze. O, jak Chodź, ona grucha? Tyle grucha, ona huczy. Iść to, Ona no. tak, Ona tak no huczy. poczekaj, bo ja muszę iść tyłem. No wie. No więc prosto. Stań sobie tutaj i sobie siądę tam. I on co roku, i myślałem, że on, bo były wcześniej gołębie, dawał mi z innymi tam samicami, ale on daje mi z różnymi samicami takie gołębie, nie? One są wręcz normalnie, o Jezus, wręcz są bo się wystraszy, nie możesz tak jak on chodzisz, to się boi. One są naprawdę niesamowite i w budowie, i we wszystkim. W każdym jednym calu są te gołębie naprawdę ekstra. No I a ona- weź go tak przytrzymaj. Ale nie wiem, za czy on ten się będzie ogon. bał, bo może się bać. Dobra, to ja cicho będę. Czekaj, będzie się bał. Nie bój się, spokojnie. To opowiadaj z nim, a No, potem spokojnie, spróbujemy. niech się uspokoi. No. I on daje właśnie takie gołąbki mi, takie samiczki czasami, że normalnie jak w ręku to aż ją żal. I tak powiem wam, że właśnie mam kilka w tym roku. Nie wiem, czy to jakaś złośliwość czy coś. W tym roku mam 14 samic rocznych, które zostawiłem, przeglądałem je, w jakieś tam powyrzucałem, ale mam 14 takich samych samic. Wszystkie są takie jak ta samica. Każda Dużo, nie? jedna jest tak zbudowana, wszystko, że normalnie grzech tymi samicami nie lecieć, nie? Pokaż skrzydełko. Namawiają mnie koledzy, tam mam kilku fajnych kolegów, którzy mnie namawiają, też zobacz, jeszcze no, przedostatnie pióro wypierze. Namawiają mnie, żeby tymi samicami lecieć. Zrobiłem im też badanie, robił mi Andrzej Dybus, ten pan od genetyki, robił mi badanie genetyczne tym gołębiom, na 14,9 ma, bo tam jeszcze robiłem 6 innych gołębi. A to pokażemy, jak wszystkie będą wyniki, to I zrobimy powiem wam, osobny że film. bardzo mnie kusi do tego, żeby tymi samicami w przyszłym roku z klasyka polecieć. Nie wiem, czy to zrobię, bo raz ja też zmienny jestem strasznie, ale no to w tym roku tak tymi samczykami, ale mi się wydaje, że jednak chyba tymi samicami, że 12 samic do lotu zrobię sobie i będę nimi leciał z klasyka, bo jednak te samice, tak jak kiedyś pan tam napisał, że one jednak pomagają bardzo, no. No na nie tych są może dłuższych lotach, nie? No, Lepiej. ale są takie, że one Bardziej wytrwałe. bardziej wytrwałe są, nie? Ile ona tak może? No nie wiem, aż się zorientuję. Nieźle. Kiedyś oglądałem film na internecie z tego. Mój dziadek jakieś hodował gołębie, to on tak właśnie oglądał te gołębie jakoś tak. I ja powiem wam szczerze, że siedzę tutaj, przyjeżdżam, tu żona nawet może potwierdzić, nieraz wyjadę z domu, o zobacz jak chodzi. Ja pierdolę, ale chodzi. Proszę o nieprzekonanie. A, co? Jak ten. Przyjadę i takie macam całe po 2-3 godziny te gołębie, nie? Nie wiem, A czy co ja to- mogę potwierdzić, że macasz je? że wyjeżdżam tu, że jadę, nie? No. Że jadę wieczorami, macam i tak mnie te samice tak mnie korcą, że się w głowie nie mieści. Na 12 samic bym sobie klasykiem poleciał. Zgapiłbym, jak ma zrobione właśnie Przemek, mój koleżka, też pozdrawiam. I tak od niego, tam są jego 3 samiczki, od niego też są przepięknej budowy. Naprawdę, te samice w tym roku tak mi się udały. I patrzcie, powiem wam jeszcze, no zobaczcie, tamte samce tak samo. Miałem w tym roku 53 młode na spis dałem, zostało ich 37. No z 5 to takie były lipa, ale to co naprawdę zostało, to wszystkie takie budowy są, nie? To wszystko takie jakieś, co tak gdzieś ogon jakiś miały lipa czy coś, poginęły te gołębie. To może być tak, że teraz takie gołębie są tylko potrzebne, nie? Dobra, pytanko jest.
Czy ten gryt to bezpośrednio u pana Marka Tak, kupujesz? kupuję go u pana O, Marka. ten dokładnie, nie? To ten. Naprawdę ten gryt, powiem wam szczerze, jest petarda. Szkoda, że go nie można powąchać. Ja nie chcę chwalić, ja z tego nic nie mam ani nic. Mam tylko to, że mam zarybistą satysfakcję, że wreszcie trafiłem na gryt, który moim gołębiom nie szkodzi. Nie szkodzi, bo tamte A są gryty... takie, co szkodzą? Słuchaj, kupowałem różne, nie będę tu mówił markami ani nic, kupowałem różne gryty, wyrzucałem po 120 zł za takie wiaderko. No. I to nie wymyślam bzdur, bo mówię, co jest, że te gołębie mi leją czasami, nie mogłem a jak dopadły się do tego grytownika, gdzie ten gryto nie mogło od tego grytu odejść. Jadły. A ten gryt, ja daję, tak jak mi Marek powiedział, mówi, daję wam łyżkę stołową, taką jak karmię, na 20 gołębi codziennie im daję, świeżego. Dość, że on, no nie wiem, czy on nam jest drogi, czy nie drogi, on kosztuje między 180 zł. Nie pamiętam dokładnie, ile on kosztuje. Ale jest... to 50% więcej niż twoje poprzednie, tak? Tak, Czyli no... wydajny jest bardzo, bo zamówiłem na początku sezonu 3 takie wiadra, czy 4, już nie pamiętam, to dopiero teraz niedawno mi Marek wysłał następne i ja na pewno z tego grytu nie zrezygnuję, nie? To jest gryt, to jest petarda, witaminy hit, też. To tak? jest dla mnie hit, no, to jest dla mnie hit, jest naprawdę... Nie To chcę jest go mówić, no super. bo to zaraz będą gadać, że coś człowiek rekomenduje. Nie, naprawdę jest kurczę zarypisty, no. Pięknie, jeszcze pachnie. Tak, słowa Ale takie no, są. Boże, zaleciało. Słowa są takie, że to nie jest mielona glazura, nie? No. To nie jest mielona glazura. Jeszcze wziąłem sobie, bo miałem tutaj ten stary gryt, jak ten przyszedł do mnie i sobie zrobiłem porównanie. Ten w ogóle nie ma soli, po pierwsze, ma minerały, ma wszystko tak jak się należy. A tamte, no nie oszukujmy się, są solone i jest, te gołębie tam jedzą tą sól, nie Czyli ten. wiesz, za jakoś trzeba zapłacić, no to tak ale jest wszędzie, Tak no. jest wszędzie, no. Czy to gołębie jak kupujesz, Tak. czy coś, ale te gołębie to też niektórzy wołają takie ceny. No ale słuchaj, lepiej, żeby zapłacił więcej, a przynajmniej zjedzą i jest wydajny, niż Właśnie, jak nie miał ma wyrzucam go. zostawać, Nie wyrzucam nie? go, nie? To też jest... O to chodzi, że tego nie wyrzucam. No. Bo tak to bierzesz, kupujesz i wyrzucasz, albo po prostu one zjadają i im to szkodzi, nie? No i nie wiem, czy będę tymi samiczkami lotował, czy nie. Jak myślicie, ma lotować z samicami czy nie? O, może ci pomogą. No, naprawdę te Sondę samice zrobimy. są petardy, nie? Petardy. Dobra, kończymy, do Kończymy, następnego. pozdrawiamy, do następnego. Aj, więcej życzliwości, nie ma co się kłócić, nie patrzcie na innych, że się tam kłócą, bo ostatnio śledzę tego Facebooka, to jest dramat. Każdy się chwali tym, co ma. Gratuluję wszystkim mistrzom tego, co osiągnęli. Gratuluję wszystkim początkującym, ci, co wytrwali w tym sporcie i dalej chcą lotować, chociaż były jakieś kłody rzucane pod nogi. Ja nieraz mam rzucane kłody pod nogi, bo tak to się wydaje, ale nie poddawajcie się, nie rezygnujcie. Nie wdawajcie się z niektórymi ludźmi w jakieś zbędne rozmowy, bo to nawet nie ma sensu. Pozdrawiam wszystkich i naprawdę lotować, bawić się tym, cieszyć się. Jak piłeczka ma cieszyć piłkarzy, to gołąbki mają cieszyć nas. O, zadawajcie pytania. Zadawajcie, pozdrawiam serdecznie. Teraz mniej takie filmy, jak coś chcecie wiedzieć, to zadawajcie, ja powiem, ja tam, żona mówi, że nieraz powinienem o jakichś tam rzeczach mówić, ale tak jakoś to z głowy wychodzi. Ja co podaję, to wiecie, mówiłem na tamtych Nie wymyślam, naprawdę nie wymyślam jakichś dziwnych rzeczy i uwierzcie mi, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakich gołębi, nie wiadomo jakie produkty tęcze. Praca, systematyczność, jakoś to ładnie wszystko tak robić, nie przeszkadzać im w życiu, w gołębniku, gołębiom i naprawdę będą wyniki. To wiadomo, że gołębie trzeba mieć, nie? A tam wszystko, teraz jest ten okres najważniejszy, ale cieplutkie nóżki mają. Nie no, zarepiste są te gołębie. Teraz jest ten okres, teraz dajcie z siebie wszystko, a na pewno wam się to będzie opłacało. Pozdrawiam. Jak zadacie pytania w komentarzach, to ja na pewno dopilnuję, żeby ten osobnik odpowiedział. Pozdrawiam, subskrybujcie, Lajkujcie. lajkujcie, łapki w górę wszystkich szczęśliwych i nieszczęśliwych. Na razie. Pozdrawiamy, na Pozdrawiam. razie.